Leczenie bólu pleców jest stosunkowo łatwe, choć najważniejsze jest zrozumienie, skąd bóle pleców są. Ale możesz spytać, jeśli leczenie bólu pleców jest takie łatwe, to dlaczego pewnych ludzi plecy bolą kilkanaście lat? Z dwóch powodów. Ponieważ nie wiedzą, w jaki sposób je leczyć i zamiast zrobić to, co faktycznie im pomoże, to podejmują szereg niepotrzebnych decyzji. A po drugie dlatego, że ból pleców to nie jest ból kręgosłupa. I o tej różnicy za chwilkę Ci opowiem. Ja nazywam się Krzysztof Szarski i zapraszam na film. Przede wszystkim ból pleców to nie jest ból kręgosłupa i te dwie rzeczy są często ze sobą mylone. Ból kręgosłupa to ból spowodowany dysfunkcją albo uszkodzeniem samej struktury kręgosłupa, czyli na przykład ból dyskowy, czyli od krążka międzykręgowego, jak na przykład w rwie kulszowej, to jest jak najbardziej ból kręgosłupa. Albo jak na przykład jest kręgozmyk i jest ból spowodowany tym kręgozmykiem, czyli ze ślizgiem jednego kręgu względem drugiego, to jest też jak najbardziej ból kręgosłupa. Tak samo jak na przykład ból przy złamaniu kompresyjnym po jakimś upadku, to jest też jak najbardziej ból kręgosłupa, ponieważ dotyczy on samej struktury kręgosłupa, która się uszkadza lub jest w dużej dysfunkcji. Inaczej sytuacja ma się jednak przy bólu pleców, gdzie na przykład ból spowodowany bólem pleców to jest najczęściej problem mięśniowy, ewentualnie stawowy. Czyli jest to bardziej problem funkcjonalny w tym, jak plecy i tułów funkcjonują, a nie samej struktury. Przy bólu pleców zwiększa się napięcie mięśniowe, które może doprowadzać do swojego niedokrwienia i to w rezultacie może m.in. powodować ból w bólach pleców. I też prawie zawsze przy bólach pleców dochodzi do zablokowania w stawie międzywyrostkowym i to, mimo że gdzieś sam staw to jest jako struktura kręgosłupa, to ten ból wynika nie z samej budowy stawu, czyli jego struktury, tylko z tego powodu, w jaki sposób ten staw był przeciążany i w jaki sposób on pracował. Dlatego my to podciągamy pod bóle pleców. A jeśli jest zablokowanie w stawie międzywyrostkowym, to wówczas praktycznie zawsze jest właśnie napięcie w okolicznych mięśniach. Ale teraz, jak te dwa bóle rozróżnić? W bólach pleców ból jest najczęściej opasający, rozlany po jednej stronie albo po dwóch, ale jeśli jest już ból po dwóch stronach, to z reguły pewna strona gdzieś tym bólem dominuje, czyli bolą obie strony, ale gdzieś tam przy pewnych ruchach, przy funkcjonowaniu ta jedna strona daje większe dolegliwości. Ból pojawia się najczęściej podczas jakiegoś ruchu, czyli czy to będzie jakieś schylenie się do zawiązania sznurowadeł, szczególnie rano, czy to będzie jakieś zgięcie do boku ze skrętem i wówczas ten ból może być dość duży, ale on nie uniemożliwia ruchu, tak jak na przykład jest przy rwie kulszowej. Początek bólu może być dość silny, ale po takich 3-4 dniach codzienne, w sensie czynności codzienne są już możliwe do wykonania, choć dość bolesne, w przeciwieństwie do rwy kulszowej, kiedy ten ból rozciąga się dość długo w czasie. W bólu pleców raczej nie ma promieniowania, drętwienia, mrowienia w tylnej czy przedniej części nogi, aczkolwiek może to się zdarzać, ale jest to wtedy odczuwalne bardziej jako takie ciągnięcie od pleców w dół i z reguły gdzieś to ciągnięcie zatrzymuje się na poziomie pośladka i rzadko schodzi niżej. Ból kręgosłupa już się będzie różnił od bólu pleców i w zależności czy to będzie rwa kulszowa, czy kręgozmyk, czy złamanie zmęczeniowe, czy cokolwiek innego, to bóle kręgosłupa z reguły będą się różniły na przykład charakterystyką bólu, czy jego nasileniem. I pokrótce, rwa kulszowa to silny, ale to bardzo silny ból, któremu towarzyszy rwanie, takie pieczenie, drętwienie w jednej z części nóg. Ból ten można odczuwać w każdej pozycji, aczkolwiek zazwyczaj jest jakaś jedna pozycja, która przynosi w miarę ulgę. Ból przy kręgozmyku to jest ból taki centralny, czy wzdłuż tak naprawdę kolumny kręgosłupa. Może być promieniowanie do nogi, aczkolwiek to promieniowanie wzdłuż nogi, ono się pojawia z reguły przy kręgozmykach większego stopnia i zwiększa się podczas przeprostu czy podczas wyprostu, a zmniejsza się w spoczynku. I to są tylko przykładowe dolegliwości kręgosłupa, ale możemy zauważyć, że różnią się one od bólu pleców. A jeśli występuje ból pleców, to spróbuj tych 4 rzeczy, które ja robię w gabinecie ze swoimi pacjentami. Pierwszą rzeczą jest rozluźnienie tych napiętych i obolałych mięśni. Drugą rzeczą jest mobilizacja skrętna odcinka lędźwiowego.
Ja w swoim gabinecie bardzo lubię manipulację kręgosłupa, ale samemu to jest dość ciężko zrobić. A pozostałymi dwiema rzeczami to są dwa ćwiczenia, które zadaję dosłownie każdemu pacjentowi z przeciążeniowym bólem pleców. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób ćwiczyć swoje plecy, żeby były silne i sprawne, to sprawdź mój program Zdrowe Plecy. Znajdziesz tam 40 ćwiczeń podzielonych na 5 etapów, podczas których zwiększysz swoją mobilność, polepszysz ukrwienie i zmniejszysz ból. Każde ćwiczenie jest dokładnie wyjaśnione i pokazane, żeby było je jak najłatwiej zrobić. Dodatkowo jest tam też zawarta obszerna część teoretyczna na temat dyskopatii i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w gabinecie pytania. By mieć dostęp do programu, wesprzyj mój kanał na poziomie premium i ciesz się zdrowymi plecami. A my teraz zaczynamy 4 rzeczy na bolące plecy. W rozluźnianiu mięśni weź swoją twardą piłkę do automasażu i znajdź, tutaj jest talerz biodrowy, tutaj wyżej są żebra, a tutaj jest taka miękka przestrzeń pełna mięśni. I chcesz, byś właśnie położył piłkę na ziemię, i żebyś tym obszarem wtoczył się na piłkę. I teraz tak, znajdź jak najbardziej bolesny punkt, jaki jesteś w stanie znaleźć w tym obszarze. Trochę się właśnie tutaj, trochę się popraw, trochę się przesuń i znajdź punkt, który Cię boli tak naprawdę dość mocno i obciąż go jeszcze bardziej, tak żeby ten ból był jeszcze większy. I co teraz robisz? Oddychasz. Tak? I tylko oddychasz. Tu nie ma jeżdżenia plecami czy piłką, tu nie ma jeżdżenia piłką po całych plecach, tak? Tylko znajdź bardzo bolesny punkt, oddychaj, trzymaj w tym miejscu około takie 30 do 60 sekund, więc to jest krótko, więc to jest tylko do maksimum minuty. W tym czasie ten ból w tym miejscu powinien się zmniejszyć i następnie przesuń się o centymetr, 2 w dół, do boku, do środka, w górę, gdziekolwiek znowu znajdziesz ten bolesny punkt. I znowu przyciśnij dość mocno i oddychaj. W uciśnięciu tego miejsca może Ci pomóc takie skręcenie ciała, bo wtedy się wtoczysz większością swojego ciała na tę piłkę. I najlepiej oddychaj tutaj do miednicy, do brzucha. Postaraj się z każdym wydechem rozluźnić. I znowu, gdy minie 30 do 60 sekund, to szukasz trzeciego miejsca. I ewentualnie możesz zrobić to maksymalnie 4 razy, czyli szukasz 4 takich dość mocno bolesnych punktów, czyli całe rozluźnienie tej strony zajmuje Ci około 4 minut. Skup się głównie na rozluźnieniu tej bardziej bolesnej strony, czyli jeśli bolą Cię plecy z obu stron, ale na przykład prawa strona trochę mocniej, to skup się przede wszystkim na rozluźnieniu tej prawej strony. Lewą też możesz, ale zauważyłem, że to nie ma znaczenia, ponieważ po opracowaniu tej prawej strony ta druga strona, mniej bolesna, ona również ustępuje. Tak? Dlatego 4 punkty, maksimum do minuty, czyli łącznie 4 minut, to jest właśnie rozluźnianie mięśni. Drugą rzeczą jest mobilizacja rotacyjna w odcinku lędźwiowym. Jak to zrobić? I teraz tak, musimy określić, która strona Cię boli bardziej. Jeśli na przykład bardziej Cię bolała lewa strona, tak, to połóż się na prawym boku. Tak? Czyli jeśli boli Cię któryś bok, to kładziesz się na boku przeciwnym. I teraz tak, jedną nogę kładziesz sobie na ziemi, o ile oczywiście jesteś w stanie. Tutaj niech będzie 90 stopni, ale możesz sobie dać trochę mniej. Tak? A druga ręka sięga jak najdalej za plecy, wracasz, sięgasz jak najdalej za plecy, wracasz. Drugą ręką możesz sobie pomóc, żeby trochę tę nogę przytrzymać i sięgasz. Tak? Gdzieś tam możesz poczuć nawet jakieś lekkie chrupnięcie w kręgosłupie. To jest po prostu odblokowanie stawów międzywyrostkowych. Tam się nic nie przesuwa, nie nastawia, nie wstawia. To jest po prostu takie wzmożona ruchomość w stawie międzywyrostkowym.
Tak? I ja u siebie w gabinecie lubię robić manipulacje, czyli właśnie dojście do granicy i wtedy wykonanie manipulacji z takim jakby wrażeniem akustycznym, tak? Ale sama mobilizacja skrętna też będzie bardzo dobra. Tak? Możesz tutaj właśnie robić to w ten sposób taki pulsacyjny, w jaki ja to robiłem przed chwilą, albo możesz po prostu tutaj się trzymając, sięgnij jak najdalej, głowa idzie za ręką i też tylko oddychasz. Tak? Jedna albo druga wersja będzie bardzo dobra. Chodzi o to, żeby kręgosłup zaczął się ruszać w tym ograniczonym zakresie, tak? I po tej stronie, po której jest właśnie to wzmożone napięcie. Czyli jeśli boli Cię bardziej lewa strona, to zrób tak, żeby lewą stronę mieć wyżej w kierunku sufitu. I to jest mobilizacja rotacyjna w odcinku lędźwiowym. Pierwsze ćwiczenie, które proponuję, to są zgięcia tułowia do boków. I też między innymi to ćwiczenie polecam w swoim programie Zdrowe Plecy i tam też ono jest wyjaśnione. I co robisz? Stoisz sobie swobodnie, kładziesz jedną rękę za głowę i pochylasz się zgodnie w kierunku ręki. Druga ręka, pochylasz się daleko do boku, tak? Zwróć uwagę, żeby się właśnie nigdzie nie skręcać, nie pochylać, nie odginać, tylko to jest ruch dosłownie do boków, tak? Czyli ręka, sięgasz ręką jak najdalej i powoli w drugą. Na początku możesz zrobić wersję z własnym ciężarem ciała, czyli bez żadnego obciążenia zewnętrznego i to będzie na początku jak najbardziej ok, ale gdy ta wersja na przykład będzie już dla Ciebie za łatwa, to możesz sobie trochę utrudnić i wziąć na przykład jakiś hantel, czy jakieś obciążenie, czy ketla, czy siatkę z butelkami wody, tak ja swoim pacjentom też radzę. I po prostu trzymaj, zakładasz jedną rękę, tą, która jest wolna, za głowę i następnie pochylasz się w kierunku hantla i przechylasz się w drugą stronę. Tutaj nie zmieniasz ręki, tylko jest cały czas w jedną stronę, bo teraz rozciągasz bardzo mocno prawy bok, a teraz go skracasz. Rozciągasz prawy bok i teraz go skracasz. I na tym nam bardzo mocno zależy, żeby każdy z boków kręgosłupa, tułowia był w stanie maksymalnie się wydłużyć i skrócić i dodatkowo pod obciążeniem, dlatego właśnie ten hantel czy jakiś inny ciężar jest w tej ręce. Gdy zrobimy na przykład 8 powtórzeń na jedną stronę, zmieniamy rękę i to samo na drugą i w ten sposób zrób 3 serie na każdą ze stron. Zwróć uwagę, żeby ruch był powolny, ale żeby był on dość obszerny, tak? I hop. Przede wszystkim powoli sięgaj hantelem na dół, a wracaj trochę szybciej. Tak? Czyli ćwiczenie pierwsze to uginanie tułowia do boków. I ostatnią rzeczą, jaką robię z pacjentami, to jest głęboki przysiad, albo jak ja to lubię nazywać, podnoszenie piłki. I co robisz? Stajesz mniej więcej w takim rozkroku trochę szerzej niż szerokość bioder, tak? Schodzisz biodrami jak najniżej do ziemi i kolana spróbuj ustawić tak, żeby łokcie się zmieściły między kolanami. I teraz jak zauważysz, to odcinek lędźwiowy, on jest w bardzo dużym zgięciu i na tym nam zależy. I gdy już zejdziesz tak nisko, to następnie wstań. I znowu powoli zejdź sobie na dół i spokojnie wstań. I możesz to na początku zrobić z własnym ciężarem ciała, tak jak ja to robię teraz, albo możesz też wspomóc się jakimś obciążeniem zewnętrznym. Idealnie byłoby wziąć jakąś piłkę lekarską, ponieważ jest ona bardzo wygodna, ale jeśli tego nie masz, możesz się wspomóc na przykład hantlem, znowu siatką z wodą, czy czymkolwiek ciężkim. Tak? I teraz tak, trzymasz ten ciężar dość blisko ciała i wykonujesz ten sam ruch. Tak? Czyli schodzisz, tak? Obciążenie będzie Cię ściągało jeszcze niżej, więc to już będzie bardzo duża mobilizacja też samych bioder, ale i pleców. I następnie wstajesz pod obciążeniem, czyli mobilizujesz kręgosłup do dźwigania.
I to jest bardzo dobre, ponieważ my chcemy, żeby plecy dźwigały, my chcemy plecy mobilizować do dużego zgięcia, ponieważ one wtedy się do tego ruchu przyzwyczajają i są wtedy mniejsze szanse, że podczas jakiegokolwiek schylania one się uszkodzą. Zrób sobie to ćwiczenie dosłownie w 3 seriach, od 8 do nawet 12 powtórzeń, w zależności ile Twoje nogi wytrzymają i w zależności od tego, jaki masz ciężar zewnętrzny. Ale jest to bardzo fajne ćwiczenie, ja tego używam bardzo często jako swoją rozgrzewkę przed treningiem nóg, ponieważ tutaj jest bardzo duże zgięcie w odcinku lędźwiowym i też są zaangażowane bardzo mocno pośladki, czego nie ma w innych ćwiczeniach. Także to jest podnoszenie piłki albo głęboki przysiad. To jest już ostatnia rzecz, jaką ja robię ze swoimi pacjentami. I z reguły udaje nam się te wszystkie 4 rzeczy zrobić na pierwszej wizycie i te skłony do boku i głęboki przysiad. Zalecam pacjentom, żeby wzięli ze sobą do domu i żeby je robili każdego dnia, bo wtedy te efekty po prostu będą jeszcze szybsze i po prostu te efekty, które my uzyskujemy na terapii, one jeszcze będą bardziej uwydatnione. Także 4. rzecz, jaką Ci zalecam, to jest głęboki przysiad. Z tych 4 rzeczy ja sam korzystam u siebie w gabinecie, dlatego bardzo, ale to bardzo Ci je polecam. A sam ból pleców mija z reguły po około 2 tygodniach od wdrożonych ćwiczeń. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.